Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj mam dla Was grę Timegate. Właściwie tytuł jest dwojaki. Tutaj mam co prawda tylko tytuł Timegate, ale bardziej znana jest gra jest pod tytułem Night Chase. Bądź też stosuje się złączenie obydwu członów Timegate Night Chase. Gra została stworzona w 1996 roku przez Infogrames. Jeżeli mówi Wam coś ta nazwa, to oczywiście są to twórcy pierwszej trylogii Alone in the Dark. Wydaje mi się, że po trzeciej części Alone in the Dark twórcy po prostu wywnioskowali, że troszkę ta seria brnie donikąd. Pierwsza część była bardzo dobra, druga była niezła, trzecia w mojej opinii była najsłabsza i trochę nie za bardzo wiadomo było co dalej, w którą stronę iść. Natomiast można było zastosować inny zabieg, czyli stworzyć na podobnej mechanice inną grę zupełnie nowym bohaterem. I tak narodził się Timegate. Timegate jest pierwszą grą z trylogii, która nigdy nie powstała. Powstała tylko pierwsza część. Podejrzewam, że gracze po prostu czekali na nowe Alone in the Dark, a dostali Timegate, które odróżniało się od Alone in the Dark i to myślę, że się graczom nie spodobało i gra się bardzo słabo chyba sprzedała. Niemniej jednak ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje dzisiaj o tej grze. Całkowicie jakby ten tytuł skazany na jakąś taką banicję, nie wiem dlaczego. Ale jeżeli będziemy próbować nie przyrównywać tej gry do Alone in the Dark, gra jest całkiem ok. W tytule wcielamy się w Williama, który wskutek pewnych zdarzeń przenosi się do czasów Templariuszy. Do 1329 roku. Otóż źli jacyś tam rycerze porwali jego narzeczoną i naszym celem jest ją odzyskać. Gra korzysta dokładnie z takiej mechaniki jak Alone in the Dark. Mamy trójwymiarową postać i prerenderowane czy też narysowane tła, po których porusza się William. Każda lokacja pokazuje scenę z innej kamery, co było też takie znamienne oczywiście dla Alone in the Dark. Niestety, tutaj też muszę powiedzieć, że gra możliwe, że twórcy początkowo planowali stworzyć Alone in the Dark właśnie w tej konwencji, czyli Templariusze, przenoszenie się w czasie, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to faktycznie nie pasowałoby to do serii, więc trzeba było zrobić coś innego i trzeba było wymyślić innego bohatera. No i tak jak mówię, jeżeli oczekiwałeś Alone in the Dark, mogłeś się sporo zawieść. W grze nie ma tej atmosfery grozy, nie ma tej atmosfery zagrożenia, natomiast bardziej jest podciągnięte pod takie tło historyczne. Oczywiście pojawiają się też tutaj moce nadprzyrodzone, ale gra nie była tak straszna, w ogóle nie jest straszna, nie ma co tu porównywać do Alone in the Dark i mam wrażenie, że Night Chase jest taką grą troszkę dla młodszego odbiorcy, ale z zastosowaniem tej mechaniki, która była w Alone in the Dark. Oczywiście pewne zmiany w silniku musiały się pojawić, przede wszystkim w końcu po 3 częściach Alone in the Dark pojawiły się na modelach 3D tekstury. Wcześniejsze wersje Alone in the Dark nie posiadały tekstur. Wszystkie obiekty były tak zwane flat shaded, czyli było po prostu tylko z płaskim cieniem, nie miały cieniowania i nie posiadały tekstur. Natomiast tutaj już pojawiły się tekstury, William jest oteksturowany, dodatkowo pojawiły się właśnie jakieś takie cieniowanie, które to chyba było cieniowanie Gurauda, tak na oko, ciężko mi określić, ale chyba tutaj wchodziło cieniowanie Gurauda. Natomiast cała pozostała mechanika została niezmieniona, czyli wchodzimy do menu, jeżeli chcemy przejść w tryb walki, wchodzimy do menu, jeżeli chcemy coś zebrać, jeżeli chcemy coś użyć. Także tutaj różnica właściwie, tak naprawdę to można by było powiedzieć, że to jest 4. część Alone in the Dark. Oczywiście tylko z innym bohaterem, ale wydaje mi się, że Infogrames postanowiło jednak dlatego stworzyć całkowicie nową odnogę, nową serię, z tego względu, że nie pasowałoby to do Edwarda Carnby'ego, który dziwnie by wyglądało, gdyby on się przenosił w czasie. Różnicą pomiędzy, wiem, że często nawiązuje do Alone in the Dark, ale nie trudno tutaj
nie nawiązywać, skoro te gry są przez jednego wydawcę i bardzo do siebie podobne. Różnicą jest to, że nie używamy praktycznie w ogóle broni palnej, głównie korzystamy z broni białej, jednak tak jak i w Alone in the Dark, wrogów nie ma dużo. Nie tutaj walka stanowi o tym, znaczy nie tutaj walka mówi nam o czym jest, o Jezu, zamotałem się. Walka nie jest główną częścią gry. Chodzi oczywiście o rozwiązywanie zagadek. Niektóre zagadki są nawet całkiem fajne. W pewnym momencie na przykład będziemy musieli sterować zdalnie sterowaną katapultą. Także no tutaj muszę przyznać, że zagadki wypadły całkiem nieźle, ale są one dosyć trudne. Dodatkowo pojawia się pewien problem, że jeżeli nie wykonasz jednej zagadki, będziesz mógł i tak przejść dalej, raz mi się tak zdarzyło, ale nie możesz już wrócić. Także nie będziesz mógł skończyć gry, ponieważ będzie Ci brakowało jednego przedmiotu, który wcześniej pominąłeś. No niestety tak jest, ale ten błąd nie udało się naprawić żadnym patchem. No już w momencie, kiedy się to stało, trzeba niestety zagrać od nowa. Oczywiście, no chyba że masz innego save'a, jeżeli save'ujesz na tym samym, jak ja zazwyczaj robię, nieodpowiedzialnie, no to wtedy jest oczywiście problem. Sam temat templariuszy jest dosyć nośny, muszę przyznać. I wszystkich fanów teorii spiskowych, właśnie templariuszy, powinno to zainteresować. Oczywiście jest to całkowita wolna amerykanka na temat templariuszy i nie oczekujcie tutaj jakiejś totalnej prawdy historycznej, jak na przykład w Broken Sword. Także tutaj jest troszkę to pociągnięte, tak powiedzmy, popuścili wodze fantazji i wiele rzeczy tutaj jest takich oczywiście troszkę naciąganych, trochę na siłę, trochę fantastycznych, ale i tak gra się, muszę przyznać, dosyć sympatycznie. Sama mechanika, no nie ma co tu omawiać mechaniki, to jest dokładnie klon Alone in the Dark. Dodatkowo twórcy wzbogacili swoją grę w końcu, po 3 częściach Alone in the Dark w końcu wzbogacili o prerenderowane sekwencje, więc mamy fajne całkiem intro, prerenderowane intro, które w 96 roku mogło się podobać. Nie było to jakoś intro, które rzucało na kolana, ale było całkiem niezłe. I w tamtym czasie trzeba przyznać, że Infogrames nieźle sobie radziło na rynku. Mieli naprawdę silne marki w swoim ręku. Także mieli pieniądze na to, żeby kolejną grę wzbogacić właśnie o tego typu rarytasy, jak fajne renderowane intro, teksturowane postacie. No, w tamtym czasie żeśmy się jarali tym, bo to były czasy, kiedy jeszcze nie było akceleratorów 3D, a może już były? Już nawet nie wiem, wiecie? Nie mogło być akceleratorów, a może już były? Kurczę, nie wiem teraz, nie pamiętam w którym. W każdym razie albo początek akceleratorów, albo zaraz niedługo się pojawią, także a gra nie korzystała z popularnego pierwszego akceleratora, czyli 3DFX-a. Nie wspominam tutaj o Virgil i innych badziewiach. Pierwszym akceleratorem jest 3DFX Monster i tego się trzymajmy. Nie wykorzystuje tego tak, że każdy mógł sobie spokojnie zagrać. Dodatkowo fajne było to, że w 1996 roku bardzo galopowała technologia. To nie jest to co dzisiaj, że kupujesz komputer i on Ci starczy na 3 lata. W latach 90. kupowałeś komputer, który w momencie, kiedy go przyniosłeś do domu, on już był stary. I za pół roku już gry, które Ci śmigały, nowe gry już nie działały. Wtedy strasznie to galopowało do przodu, powiem Wam. Ten taki pociąg technologiczny, to naprawdę to wtedy było czuć. Dzisiaj jest stagnacja w mojej opinii. Stoimy w miejscu, niewiele się zmienia pod kątem techniki tworzenia gier, czy też dostajemy po prostu coraz lepsze modele, coraz większe rozdzielczości, coraz lepsze tekstury, ale nie ma tych nowych technologii, które w latach 90. bardzo często, właściwie co miesiąc jakaś nowa technologia się pojawiała. Mam też tutaj taką teorię, wybaczcie mi tą dygresję, że gry z lat 90. i początku lat 2000 każdy tytuł wnosił coś nowego do mechaniki rozgrywki, do technologii użytej w grach. Tak mi się wydaje, że jeżeli nie każdy, to większość, znakomita większość wprowadzała coś nowego, co potem się przyjmowało albo i nie. Tak mi się wydaje, że większość tych, znaczy dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Ok, pudełko, które widzicie, jest to pudełko oczywiście premierowe. Wersja brytyjska,
wersja brytyjska. Wersja amerykańska ma inną oczywiście tutaj poligrafię i gra nie nazywa się Timegate, tylko jest bardziej wyeksponowany ten drugi człon tytułu, czyli Night Chase. Ok, zobaczmy co jest w środku. Aż muszę powiedzieć, że nie pamiętam co tu w środku było. No mamy jakiś tutaj coś, chociaż wyjątkowo znowu skromnie. Karta rejestracyjna do Infogrames, niewypełniona. Druga rzecz to coś takiego. To jest, słuchajcie, wprowadzenie do gry wraz z klawiszami. Fajnie zrobione, w formie takiego, nie wiem co to jest, takiego okna, czy jakiegoś witrażu. Nie, witraż to nie jest, nie wiem co to jest. Takie jakieś się otwiera i tu mamy wprowadzenie. Całkiem fajnie pomyślane, trzeba przyznać. Mocno takie klimatyczne, w klimacie Templariuszy. No i oczywiście gra. Gra na jednej płytce wraz z... Mamy tu manual? Musi być jakiś manual. Mamy manual. Z manualem w formie książeczki. Infogrames miało gest, manual kolorowy z fajnymi artworkami. Na przykład tu mamy zamek, w którym dzieje się akcja i w którym według twórców gry spalono ostatniego Templariusza, Demolé. Także całkiem pozytywnie, trzeba przyznać, wypada ten manual, bo jest kolorowy, chociaż oczywiście brakuje mi ponownie jakiegoś wprowadzenia w tło historyczne, bo tutaj aż gra by się prosiła o to, aby no coś więcej na temat tych Templariuszy, gdzieś tutaj coś oczywiście napisać, wymienić, bo to ogólnie ciekawy temat. Mnie tam ogólnie zawsze Templariusze w jakiś sposób interesowali. I tutaj warto zwrócić uwagę, że płytka z grą posiada już podtytuł Night Chase oraz informację, że jest to Chapter 1, czyli pierwsza część z zapowiadanej, tak jak mówiłem, trylogii. Niestety na pierwszej części gra się skończyła. Pozostałe dwie nigdy się nie pojawiły. I ta gra tak jakoś została, to jest dla mnie też dziwne, została jakby tak skazana trochę na banicję, że nigdzie właściwie nie znajdziecie informacji o tej grze. Na Wikipedii bardzo lakoniczne informacje w postaci 2-3 zdań. Na Moby Games to samo, także no, muszę przyznać, że jest to dosyć dziwne, ale z jakiegoś powodu postanowiono o tej grze oczywiście zapomnieć. Słuchajcie, czy warto dzisiaj zagrać w Timegate? Chyba nie. Jest to coś innego niż Alone in the Dark, które bardzo polecałem. A Timegate jest jakby takim odpryskiem, który żeruje troszkę na popularności Alone in the Dark. Zresztą twórcy sami się tutaj chwalą, że jest to gra twórców właśnie Alone in the Dark. I muszę przyznać, że no nie ma tego powera co pierwsze części Alone in the Dark. Też tutaj przemawia przeze mnie spora nutka nostalgii, gdzie tak troszkę gloryfikuje pierwszą i drugą część Alone in the Dark, bo kojarzą mi się z miłymi chwilami w moim dzieciństwie. Natomiast Timegate nie wiąże mnie taka nić emocjonalna jak właśnie z częściami Alone in the Dark i pewnie dlatego też mówię, że nie do końca polecam. Ale oczywiście jeżeli jesteś ciekawy historii o Templariuszach, możesz zagrać. Nie będzie to gra, którą będziesz jakoś specjalnie znudzony, nie będzie to też gra, którą będziesz się specjalnie zachwycał. Taki średniak, typowy średniak, przejść i zapomnieć. I chyba większość graczy, tak mi się zdaje, właśnie podeszła do tego tak, że przeszła i zapomniała i dzisiaj ten tytuł zupełnie praktycznie na internecie nie istnieje. No niemniej jednak, jeżeli masz ochotę, to się zapoznaj, a jeżeli nie, jeżeli tą grę sobie odpuścisz, to też się nic złego nie stanie. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. La 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 la